Cześć wszystkim, mam na imię Aleksandra i witam Was serdecznie na kanale Slow Polish. Na tym kanale mówię na temat języka polskiego, opowiadam o kulturze, historii, zwyczajach, a także pokazuję Wam różne ciekawe miejsca w moim kraju. Jeśli takie filmy Was interesują, to koniecznie subskrybujcie. Dzisiaj jest 21 marca, czyli pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. W Polsce mamy kilka ciekawych tradycji związanych z tym dniem, dlatego jest to idealna okazja, żeby Wam o tym opowiedzieć. Takie dni jak pierwszy dzień wiosny mają bardzo długą historię sięgającą czasów pradawnych Słowian, którzy celebrowali cykle życia i natury. Jedna z takich tradycji to topienie marzanny. Topienie, czyli wrzucanie do wody, a konkretnie do rzeki albo do strumienia. Pierwsze zapisy na temat marzanny pochodzą z XIII wieku. Marzanna to kukła, lalka. Będziemy topić kukłę? No a co? Nie, nic, po prostu myślałem, że utopimy prawdziwą marzannę. Wykonana z różnych materiałów, ale najlepiej z materiałów naturalnych i biodegradowalnych, żeby uniknąć zanieczyszczania środowiska. Marzanna, według mitologii słowiańskiej, to bogini, która symbolizuje śmierć. Jej inne imiona to Morena, Morana, Mora, śmierć i wiele innych. Jej imię prawdopodobnie pochodzi od czasownika marzyć, które w staropolskim oznaczało umierać. Teraz marzyć ma inne znaczenie. Marzenie to jest coś, czego chcemy, coś, do czego aspirujemy. Na przykład marzę o nowym samochodzie, marzę o urlopie. Moje największe marzenie to podróż dookoła świata. Słowianie wierzyli, że to marzanna jest odpowiedzialna za obumieranie natury jesienią. Dlatego to rytualne topienie kukły miało za zadanie dość brutalnie pożegnać zimę. Teraz jest czas na wiosnę. Wiosną przyroda budzi się do życia, kwiaty zaczynają kwitnąć, a ptaki radośnie śpiewają. A bogini, która symbolizowała wiosnę, to dziewanna. W dawnych czasach społeczność wiejska zbierała się, żeby najpierw przygotować kukłę, a potem wspólnie pójść nad rzekę, żeby ją utopić. Często najpierw ją podpalali, a potem dopiero wrzucali do wody. Kiedy marzanna się topiła, ludzie obserwowali ten proces. Wierzyli, że kiedy marzanna tonie, to razem z nią toną wszystkie nieszczęścia i choroby. Co ciekawe, Kościół katolicki zakazał tego rytuału w XV wieku i później próbowano go zastąpić i zacząć zrzucać kukłę Judasza z wieży kościoła. Ten nowy zwyczaj nie spotkał się z dużym entuzjazmem, dlatego zwyczaj topienia marzanny przetrwał do dziś. Kiedy o tym przeczytałam, przypomniała mi się grecka wielkanocna tradycja. Tutaj ludzie przygotowują kukłę Judasza i w Wielką Sobotę wieczorem palą ją. Podobne tradycje istnieją m.in. w Hiszpanii, w Szwajcarii, w Białorusi, w Ukrainie, a z kolei w Annapolis, w stanie Maryland, w Stanach Zjednoczonych, w równo noc wiosenną pali się skarpetki. This is the 9th annual Annapolis Oyster Roast and Sock Burning. Za to w Japonii celebracja nadejścia wiosny polega na podziwianiu kwiatów wiśni. Kwitnące wiśnie są metaforą życia i przemijającego piękna. Interesujące, prawda? Nasi słowiańscy przodkowie wierzyli w różne przesądy związane z marzanną. Słuchajcie, jeśli dotkniesz pływającej marzanny, to uschnie ci ręka. Jeśli w drodze powrotnej z tego wydarzenia obejrzysz się za siebie, to będziesz chory. A jeśli w drodze powrotnej upadniesz, w następnym roku umrzesz. Na szczęście teraz nie wierzymy już w te przesądy.
A jak świętuje się nadejście wiosny w dzisiejszych czasach? Tradycja topienia marzanny jest dalej żywa, zwłaszcza w niektórych regionach, na przykład w Wielkopolsce, w Małopolsce i na Śląsku, ale nie tylko. Natomiast w moim regionie na północy to jest raczej taka tradycja dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Dzieci z przedszkola i ze szkoły podstawowej. Dzieci razem z nauczycielami robią marzannę, a potem idą nad rzekę, żeby ją utopić. Starsi uczniowie już nie topią marzanny. Dla nich pierwszy dzień wiosny to dzień wagarowicza. Iść na wagary, to znaczy intencjonalnie i bez wiedzy rodziców, nie iść do szkoły. Słowo wagary pochodzi od łacińskiego słowa vagari, to znaczy wałęsać się. A wałęsać się to spacerować, chodzić bez jakiegoś konkretnego celu. Osoba, która idzie na wagary, to wagarowicz. Dlatego dzień wagarowicza. Bardzo możliwe, że ta tradycja wagarów pochodzi od topienia marzanny, ponieważ w tym dniu uczniowie wychodzą ze szkoły i nie myślą o nauce. Kiedy ja chodziłam do gimnazjum i liceum, umawialiśmy się całą klasą, że nie idziemy do szkoły. Oczywiście to nie było legalne, ale nauczyciele raczej przymykali oko na nieobecność w tym dniu. Jeśli ktoś się wyłamał i przyszedł do szkoły w tym dniu, to oczywiście reszta uczniów nie była zadowolona. Co robiliśmy? Na przykład szliśmy nad rzekę albo w inne miejsce i spędzaliśmy razem czas. Teraz jako dorosła osoba uważam, że wagary to jest coś złego i potencjalnie niebezpiecznego, jednak czuję pewną nostalgię, kiedy o nich myślę. Czytałam, że w dzisiejszych czasach szkoły często odwołują lekcje i organizują różne aktywności, na przykład sportowe, często na świeżym powietrzu. Oczywiście obecność jest obowiązkowa. Jeśli macie dzieci, które chodzą do szkoły w Polsce, dajcie znać w komentarzach, jak to teraz funkcjonuje. Napiszcie również, jak świętuje się nadejście wiosny w Waszych krajach. Trzymajcie się i do zobaczenia. Prawdopodobnie w Polsce, bo za kilka dni tam lecę. Pa! Wykonana z różnych materiałów, ale najlepiej z naturalnych, biodegradowalnych. Au. Uff. A, moja noga. Najlepiej z naturalnych i biodegradowalnych.